Siemaneczko, kolejna przenośna stacja zasilania na moim kanale, tym razem 300W Vevor. Taka nieduża, 3 kg jedyne waży. Ma 230V oczywiście, 300W na wyjściu, wszystkie USB, nawet to najszybsze 100W, 12V zapalniczka, a nawet bardzo fajne światełko, o którym powiem później. Jest to idealne urządzenie dla na przykład droniarzy, czy po prostu filmowców, czy dla turystów, ale lubiących sobie pooglądać w namiocie na przykład Netflixa całą noc zamiast gwieździstego nieba, bo są też tacy, ja nawet nie wiem, czy do takich nie należę. Ta na pozór nieduża stacja ma naprawdę duże możliwości i uwaga, kosztuje 700 aktualnie, bo patrzyłem na stronie. Link daję w opisie filmu, być może nawet ze zniżką. Wcześniej ta stacja kosztowała około 1000, co i tak powiem szczerze, że jest dobrą ceną, biorąc pod uwagę naprawdę możliwości, jakie oferuje. Podłączyłem pod nią różne swoje urządzenia, zabrałem ją nawet na jedno zlecenie. Ładowałem ją panelem słonecznym, żeby sprawdzić, czy działa. Wszystko to działa, więc zaczynamy odcinek. Biorąc pod uwagę jej nieduży rozmiar i małą wagę, bo około 3 kg, można nazwać ją takim podręcznym, mobilnym urządzeniem zasilającym, czyli w sumie takim większym powerbankiem. A dzięki temu, że ma jeszcze tutaj taką rączkę, no to można powiedzieć, że w ogóle jej mobilność jest jej głównym atutem. Pomimo tego, że ta stacja wygląda tak dosyć niepozornie, zabawkowo, to jednak jest tutaj gniazdo prądu zmiennego 230V, pełen sinus. Oznacza to tyle, że można tu podłączyć każdy rodzaj elektroniki, od komputera, laptopa przez telewizor. Nie trzeba się martwić, że coś się upali, przepali, po prostu to będzie działać z tą stacją idealnie. Standardowo, tak jak w większości tego typu stacji, mamy tutaj wyjścia USB, tak samo i tutaj mamy dwa wyjścia USB-C. Pierwsze to jest super szybkie 100W, więc super szybko można naładować swojego drona. Drugie wyjście USB-C to 27W i dwa zwykłe USB po 24W na wyjście. No i oczywiście sekcja DC, czyli 12V, standardowa zapalniczka samochodowa. Możecie sobie tutaj podłączyć na przykład lodówkę turystyczną. I mamy tutaj jeszcze dwa wyjścia 10A 12V DC do podłączenia innych urządzeń, które normalnie podłącza się na przykład w samochodzie. Nie wiem, na przykład możemy sobie tu podłączyć CB radio i nawiązywać jakieś łączności gdzieś tam z gór. I teraz taka ciekawostka, bo wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło w tej stacyjce? Otóż światełko. Wszystkie te stacje, które testowałem do tej pory, miały jakieś światełko. Przeważnie były to po prostu diody takie punktowe LEDowe, takie aby tylko. Natomiast ta stacyjka, słuchajcie, ma taki fajny, miękki LEDowy pasek, 3-stopniowa moc oczywiście, plus światełko ostrzegawcze. Natomiast o co chodzi? O to chodzi, że to światło jest tak fajnie, równomiernie rozłożone, że naprawdę można sobie oświetlić całe pomieszczenie super pięknie. A nie wiem, jeśli będziecie akurat pod namiotem czy gdzieś, no to już w ogóle zrobi się bardzo, bardzo fajnie. Taka drobna rzecz, a naprawdę mega, mega cieszy. Jak widać w tej stacyjce niczego chyba nie brakuje, można tutaj podłączyć dosłownie wszystko, co wymaga zasilania. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku i oczywiście wydajności, a jak o wydajności mowa, to tak jak wspomniałem na początku, 300W mocy maksymalnej mamy tutaj na wyjściu. W środku znajdują się ogniwa litowo-jonowe. 296 Wh pracy, czyli całkiem sporo. Gdyby tu były life po 4, no to po pierwsze ta stacja musiałaby być troszeczkę większa przy tej pojemności, no i oczywiście cięższa, no i przede wszystkim dużo droższa, więc zawsze coś za coś. Oczywiście pierwsze co, to sprawdziłem, czy faktycznie ta stacja wydoli te 300W. W związku z tym podłączyłem sobie listwę zasilającą i zacząłem dołączać kolejne urządzenia, tak aby ostatecznie wyszło w okolicach 300W. No i faktycznie stacja dała radę, choć warto mieć na uwadze, że niektóre urządzenia podczas rozruchu pobierają trochę więcej mocy, więc stacja może się na chwilę wyłączyć, po prostu zadziała wtedy zabezpieczenie, ale ogólnie daje radę, no 300W, a nawet trochę więcej. Także śmiga. No a żeby zobrazować Wam faktycznie, że to działa, no to zrobiłem test podłączając różne inne urządzenia, zresztą standardowo, tak jak w przypadku testów innych stacji. Czyli na pierwszy ogień poszedł mój Android TV. Oczywiście wszystko zadziałało bez problemu. Zasiliłem również moje stanowisko komputerowe, które również działało bez problemu. No i oczywiście inne różne swoje akcesoria dronowo-filmowe. Akurat tak się fajnie złożyło, że mam duże zlecenie filmowe na budowie, więc to jest idealny moment, żeby pozasilać trochę swoich rzeczy
i sprawdzić tą stację, także to też właśnie robię w tym momencie. Tak to wygląda. Generalnie tam jest budowa, a tutaj mamy swoje takie stanowisko filmowe na stoliku ze sprzętem, na którym właśnie stoi sobie ta stacja w fajnym miejscu. Podłączone mam różne rzeczy tutaj, m.in. ładowarkę do ładowania baterii od Mavica 3 Pro. Ładuje się też tutaj radyjko od Mavica, tu baterię do GoPro, tutaj z kolei gimbal. Generalnie cały ten nasz staw filmowy po prostu mamy tutaj w jednym miejscu i jesteśmy niezależni, jeśli chodzi o energię. No i co? Naładował Ci się gimbal? Tak, 100%. Gimbal się naładował. Naprawdę? No, 100%. 100% się naładował? Szybciej niż w gniazdku. No dobra, gadasz. Ciekawi mnie, czy mógłbym na przykład czajnik podłączyć. Czajnik 2 kW. Nie, wiesz co, mam taki 600 watowy. Czy by zadziałało? 600 watowy tak, natomiast ta stacja ma 300 i raczej tego tematu nie ogarnie. Ale do ładowania dronów, aparatów na takiej robocie jak dzisiaj, no, uważam, że idealnie. No przede wszystkim jest mała i zobacz, kolor ma pomarańczowy, czyli taki typowo budowlany, nie? Mi przypomina akumulator trochę. Trochę akumulator, nie? Ale jak się ją bierze, to od razu znika wspomnienie akumulatora, bo jest bardzo leciutka. No lekka. Litowo-jonowe akumulatorki, 300 Wh i wystarcza absolutnie. Nie, ja generalnie uważam, że takie właśnie małe coś do ładowania jest lepsze niż wiesz, to duża taka stacja, która jest ciężka. Jest wygodniejsza też. Wygodniejsza w ciuch. Mając tyle rzeczy, prawda? No dokładnie. Ona nie zajmuje nam kolejnego bagażu. Dokładnie o to chodzi. Ja tu gadu, a tu zobaczcie, taki piękny, kolorowy, niebiesko-biały wyświetlacz, więc może parę słów o nim. A na wyświetlaczu standardowo zobaczymy informacje o pracy urządzenia. Pokazany jest tutaj stan naładowania, szacowany czas pracy urządzenia bazujący na aktualnym poborze mocy i stanie baterii, aktualna moc na wyjściu, aktualna moc wejścia, czyli podczas ładowania. Poza tym informacja o tym, jakie sekcje są aktualnie włączone. Są to takie małe ikonki na dole ekranu, a poszczególne sekcje włącza się przyciskami, jest ich 4 sztuki. Pierwszy to główny włącznik zasilania, a kolejne to włączanie lub wyłączanie np. sekcji USB, sekcji prądu zmiennego czy sekcji DC, czyli prądu stałego. A gdy ją całkowicie rozładujecie, no to jest tutaj kilka sposobów na naładowanie tego maleństwa. Pierwszy sposób to klasyczny, czyli ładowarka AC, która de facto daje prąd DC o mocy 50 kilku watów. Do tego możecie dołączyć sobie jeszcze ładowarkę USB-C i wtedy moc ładowania przekroczy 100 watów, o ile macie oczywiście mocną ładowarkę. Można oczywiście też ją naładować samą ładowarką przez USB-C, nie ma problemu. A jeśli macie akurat rozkładany turystyczny panel fotowoltaiczny, na przykład 100W taki jak mój, to spokojnie można ją również ładować energią słoneczną. No i ciekawa opcja, że jeśli będziecie podróżować samochodem, to warto skorzystać z dołączonego do zestawu kabla z końcówką zapalniczka wtyk DC i ładować ją podczas jazdy z gniazda zapalniczki. Ogólnie zakres napięcia na tym wejściu wynosi od 12 do 24 V, co jest w sumie ważne dla kierowców ciężarówek na przykład. Tak ogólnie ta stacja, mimo że wygląda trochę zabawkowo, to jest poważny sprzęt, ma BMS-a, ma szereg zabezpieczeń idiotoodpornych typu przepięcia, zwarcia i co tylko, no nie powinien Was kopnąć prąd, jeśli wsadzicie tutaj do gniazdka na przykład 2 gwoździe. Zabezpieczona jest, tak jak większość tych stacji, do granic możliwości, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy, więc pełna profeska. I tak podsumowując, jak ją pierwszy raz zobaczyłem po wyjęciu z pudełka, to stwierdziłem, że to jest jakaś popierdółka, a nie stacja, że to po prostu jest zabawka i to się do niczego nie będzie nadawało. No ale po podłączeniu wszystkich tych różnych urządzeń, które posiadam i zabraniu na zlecenie i w ogóle po sprawdzeniu tej stacji tak dogłębnie, no stwierdziłem, że to jest naprawdę poważny, profesjonalny sprzęt, a nie jakaś tam zabawka, bo po prostu ja lubię, jak jest coś małe o dużych możliwościach, ewentualnie jak jest coś duże o dużych możliwościach. Ta stacja niewątpliwie jest mała i ma duże możliwości, więc bardzo mi się podoba. Czasami warto wziąć coś takiego na przykład ze sobą, żeby nie taszczyć czegoś cięższego i później w sumie wracać jeszcze z prądem w akumulatorze. Ta stacyjka może nie ma nie wiadomo jak dużej pojemności, ale wróciłem ze zlecenia. Tak naprawdę jeszcze w tej stacji było sporo dosyć prądu, więc absolutnie wystarcza. Nie trzeba naprawdę większej. A jeśli chcecie zobaczyć naprawdę dużą stację, to niebawem będę testował na swoim kanale stację, która ma 3500 watów mocy.
po prostu w pale nie mieści. Sam się nie mogę doczekać tego odcinka, na pewno będę chciał zasilić z niej cały swój dom. Także żeby nie przegapić tego odcinka, warto zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby nowy odcinek nie uciekł Wam. A to tyle w tym odcinku. Ja się ładnie żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!